szybka aktualizacja tego, co się u nas działo, bo ostatnie nagranie było z restauracji, gdzie jedliśmy sobie smażonego kurczaka. No i właśnie po tym dniu się strułam i mam 2 dni wyjęte z życia, leżałam sobie w łóżku, odpoczywałam. Mamy 6:30. Zbieramy się właśnie do imigracyjnego, żeby przedłużyć sobie wizę. Myślę, że dzisiaj będzie ładna pogoda. Jest jasne niebo. Jesteśmy w północnej części Denpasar. Trochę nagrywam z ukrycia, bo poprzednie nagrania pan kazał mi skasować, ponieważ jest całkowity zakaz nagrywania. Przyjechaliśmy pół godziny wcześniej, bo byliśmy o 7:30, a teoretycznie o 8:00 otwierają imigracyjne. No i udało nam się to od razu załatwić, więc super. Teraz czekamy tylko, aż się kasa otworzy i będziemy mogli zapłacić za swoją wizę. I następną wizytę mamy za 5 dni, żeby mogli nam zrobić zdjęcie, pobrać odciski palców. Więc żegnamy się z imigracyjnym i do zobaczenia za 5 dni. Żeby nie zmarnować tego dnia, to jesteśmy i tak już na południu, polecimy przejechać się do Kuty i tam trochę sobie pospacerować, zobaczyć, co jest w tym rejonie Bali. Korzystając z okazji, że mieliśmy bardzo blisko, przyjechaliśmy pod pomnik upamiętniający zamach terrorystyczny na Bali, który miał miejsce 12 października 2002 roku. Jest cała lista nazwisk, bardzo dużo osób z Australii, Indonezyjczyków, ale także jest jedna osoba z Polski. Muszę wam pokazać to miejsce, bo jedzenie jest tak dobre, że chyba to jest najlepsze jedzenie, jakie jedliśmy w całej Indonezji. To jest ostre. Jest ostre, jest dobrze doprawione i można sobie po prostu powybierać tam z barku, co się chce. Przyjechaliśmy sobie właśnie na wybrzeże w Kucie. Jeszcze wracając do załatwiania sobie wizy, sam proces jest bardzo prosty, to nie jest nic skomplikowanego, jedynie trzeba poświęcić trochę czasu, żeby te 3 razy przyjechać. Są 3 imigracyjne na Bali, jest na północy, na południu i bardziej tak w środku. I w sumie jak ktoś mieszka sobie na przykład na wschodzie czy zachodzie, no to już wtedy jest problem, bo jest dużo dalej, żeby dojechać, a trzeba się stawić 3 razy. Tak jak wspominałam, pierwsze załatwiamy wszystkie dokumenty wizowe, zostawiamy swój paszport, płacimy te 500 000 od osoby, to jest jakieś 130 zł niecałe. Za drugim razem, czyli mamy wizytę za 5 dni, zrobią nam zdjęcie i pobiorą odciski palców i później za kolejne 4 dni będziemy mogli przyjechać po odbiór naszego paszportu. I oczywiście dałoby się to załatwić wszystko za jednym razem, bo ludzi nie ma tak dużo w tych imigracyjnych, no ale to jest po to, żeby mogły zarobić sobie te agencje zatrudniane przez ludzi po to, żeby nie musieć jeździć 3 razy do urzędu, tylko oni po prostu załatwiają za nas wszelkie formalności. Patrzyłam, ile to kosztuje i to kosztuje od 1 miliona nawet do 2 milionów za jedną osobę, a sama wiza kosztuje jakby $0,5 miliona, więc to jest 3-krotnie większa kwota i nie wiem, czy to się po prostu opłaca. Łatwiej jest po prostu się przejechać no i przy okazji sobie coś pozwiedzać. Jakby pewnie do tej Kuty byśmy sami z siebie nie przyjechali, a tak to mamy poranek po prostu na plaży.
Zaszliśmy sobie do jakiegoś sklepu, chcieliśmy zrobić zakupki, a się okazuje, że idziesz i w sumie sceneria cały czas się zmienia jak w jakimś parku rozrywki. Jak Ikea, tylko że z różnymi dziwnymi rzeczami. Pewnie się bierze i płaci po prostu przy wyjściu. No, na pewno. I tutaj są też ciuchy. Muzyczka jest trochę schizowa, bo cały czas leci to samo. Jest po prostu tutaj wszystko. Jest i jedzenie, tam były jakieś pamiątki. Wybraliśmy sobie jeden magnes, który wygląda jak 100 000 rupii. Opuszczamy ten lokal, wracamy do domu. Wow! Stalowy przejazd. Have a good day. Widzisz, pan by cię nie wypuścił, jakbyś mu nie zapłacił. A miałem w planie nie płacić. Let me till I'm numb, baby. We gon' sip on this wine. Let me touch you. I can feel your heart racing in the morning light. Let's go one more time. One more time. Let me till I'm numb, baby. O, dzień zapowiada się chyba fajny. Jest jasne niebo. Mam nadzieję, że będzie ładnie, bo celem na ten weekend jest południe i głównie po prostu plażowanie, może jakiś surfing. Plecak spakowany. Lecimy. Good morning. Wiecie, dlaczego lubimy tutaj rano wstawać i tak wcześnie wyjeżdżać? Bo drogi są puste. Pewnie jak zbliżymy się gdzieś tam do centrum, no to pewnie już będzie zakorkowane, ale chociaż na początku mamy ten luz na drodze. Przyjechaliśmy na południowo-wschodnią część wyspy, do opuszczonego parku rozrywki. Jedyne, czego obawiam się w tym miejscu, to że możemy spotkać jakieś węże, ale w sumie mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo inaczej już będzie kiepsko do końca wyjazdu. Każdy patyk wygląda jak wąż tutaj. No niestety. Patrzcie w ogóle na te drzewa. O ile się nie mylę, to jest to fikus i jest po prostu ogromny. Wcześniej wyczytałam o tym, że jest tutaj podobno mnóstwo komarów. Niestety to się sprawdziło. Jest po prostu ogromna ilość komarów, dosłownie wszędzie, ale niezawodny spray. Właśnie byłam tu przed chwilą i to wygląda creepy. Wygląda to jak dziury wykopane po prostu na groby. Są 4 dziury. No totalnie, no powiedzcie mi, że to nie wygląda jak dziury wykopane pod groby. I mam nadzieję, że żaden więcej mnie nie ugryzie, bo to jest tak nieprzyjemne, że nie wiem. Ja byłam pewna, że my przyjdziemy do parku rozrywki, gdzie będzie mnóstwo opuszczonych karuzeli, jakichś takich fajnych, klimatycznych miejsc. W sensie jest bardzo fajnie, ale to są po prostu opuszczone budynki z bardzo klimatycznymi graffiti i to w zasadzie tyle. Żadnych karuzeli i tego typu rzeczy tutaj nie ma. Doczytałam sobie właśnie i ten Bali Festival Park został zbudowany w 1997 roku. No i początkowo z tego, co wyczytałam, wyglądało to naprawdę fajnie i fajnie rokowało, no ale niestety zbankrutowało i teraz pozostaje nam chodzić tylko po ruinach. Jestem po prostu cała pogryziona, latają wszędzie i to nie są te zwykłe komary, tylko to są te tygrysie.
czyli większe opuchlizny później występują. Masakra! Wejście do tego miejsca jest płatne i kosztowało nas to 20 000 rupii od osoby. Ale nie jest to chyba zbyt popularna miejscówka, bo nikogo tu nie ma. Nikogo Tylko tu my. nie ma. Ale pan na bramce stał i parking też był płatny. 2000 rupii od skutera. Turbo Teatr. Film Tiga Dimensji. Przyjechaliśmy sobie pochillować nad morzem. Piasek wygląda jak pieprz po prostu, jak granulki pieprzu. A u góry jest duży samolot. Jest korek, więc jedziemy chodnikiem, a raczej jechaliśmy. Wróciliśmy do naszego apartamentu i jedyne o czym marzymy to po prostu, żeby sobie chwilę poleżeć i odpocząć. Dobranoc. Przyjechaliśmy na wschód słońca, wstaliśmy o 4:30, no ale niestety nie ma wschodu i jest tylko deszcz. Idziemy obczaić, bo jest tutaj taka świątynia na skale, więc zobaczymy, czy w ogóle uda nam się wejść, czy nie jest za wcześnie. Tutaj chyba była dobra impreza. Powiem wam. Generalnie całość prezentuje się średnio. Jest syf po imprezie, to na pewno, ale tak w zasadzie to tutaj nic ciekawego nie ma. Wiecie, co się okazało? Jestem generalnie najgorsza w nawigowaniu. Nawigację kliknęłam nie na tą świątynię, co powinnam. I byliśmy zupełnie w innym miejscu. I teraz idziemy do tego docelowego i zobaczymy, jak będzie. Bo tamta dupy nie urywała, a ta mam nadzieję, że będzie urywała, bo w sumie wejście kosztowało 70 000 od osoby. Także Jakimś cudem obok siebie były dwie bardzo podobne do siebie świątynie. zaczynam już trochę żałować, że tu przyjechaliśmy. A wiecie czemu? Zobaczcie sami, ile tu jest ludzi. Ale obczajcie to. Do cholery, 7 rano. Co ci wszyscy ludzie tutaj robią? Że oni powinni spać jeszcze. Słońce ledwo wstało. No tak. Naprawdę jestem w szoku, bo jeszcze nie widziałam tylu ludzi tutaj. Korzystając z tego, że jesteśmy właśnie na południu i nie chciało nam się wracać do Ubud, wzięliśmy sobie noc w Kangu. Tak, w Kangu. Czyli samo miasto, czy sama ta dzielnica w sumie nie jest jakaś porywająca, dużo sklepów, restauracji. No jest mega zakorkowane. No ale pokażę wam to miejsce, w którym się znajdujemy, bo są takie ogromne Diefenbachie. Tu jest, nie pamiętam jak to się nazywa właśnie, ale to jest z rodziny bananowców. I tutaj właśnie przed chwilą odkryłam, że ukryty jest prysznic. Można wziąć sobie prysznic w takim miejscu. Tutaj mamy, idąc dalej, strefę chillu, stolik, ławeczki, kranik, toalety, prysznice. Co jest jeszcze fajne? Mamy basen. Mega czysta woda. Widać, że to miejsce jest zadbane. I jak wygląda domek w środku? Mamy trochę bałagan, więc no, ale w ogóle to jest zrobione ze słomy i z bambusa, a za ściany robią takie po prostu materiały. Tu jest Wojtek, który odpoczywa po porannych przygodach. Mamy moskitierę, która jest bardzo brudna i jej nie odpalaliśmy.
Klimatyzacja, szafeczka w sumie na klucz, jakby ktoś chciał zostać na dłużej. No i tyle w zasadzie. Dobra, zebraliśmy się, jest około 10:30 i lecimy dalej. Naszym celem jest teraz pojechanie do Kuty i zjedzenie jakiegoś smacznego śniadania, a później udać się na zachód do świątyni na skałach. No, a jak to wygląda z tej strony? To jest właśnie jeszcze taka kuchnia, której wam wcześniej pokazałam, z której można sobie korzystać. Co? Gotowy? Do drogi? I w tych klapkach? Myślisz, że to jest bezpieczne? Trzymają się dobrze. Kubota z Biedronki za 30 zł. Ale jakie wytrzymało. Dobra, jestem. Przyszło nam jedzonko. Ja zamówiłam sobie tempeh z ryżem, warzywami, omletem i domowym sosem orzechowym, a Wojtek teraz postawił na bowl z owocami, także mamy nadzieję, że będzie smaczny. Zdecydowaliśmy odpuścić sobie tą świątynię Uluwatu Temple. Tu jest tyle ludzi, po prostu przyjeżdżają całe autokary i podeszliśmy pod kasę i tam jest taka kolejka, tam jest po prostu cała masa ludzi i nie W chcemy... takiej ilości ludzi nawet jakieś ładne miejsce nie może być fajne. No, chcieliśmy sobie zachodzik zobaczyć, ale no niestety lecimy na inną miejscówkę, bo to nie będzie żadna przyjemność. Poza tym też nie mamy sarongów, a z tego co zauważyłam i Wojtek i ja byśmy potrzebowali, więc musielibyśmy ponieść dodatkowy koszt wynajęcia takiego saronga i no. to Ale nie ma zaraz sensu. obok jest fajny punkt widokowy, na który sobie skoczymy i będzie fajnie. No, lecimy do sklepu po jakieś fajne picie i lecimy na klify dalej. Wiecie co wam powiem? Przyjechaliśmy sobie na ten klif, jest płatny, ale nie dużo. I w oddali widzimy tą świątynię, na którą nie udało nam się wejść. I myślę, że z daleka wygląda to trochę lepiej. I pewnie wy tego nie dostrzeżecie, ale widać, że tam jest po prostu cała masa ludzi. Tam jest ich jak mrówek. No, więc ta świątynia jest gdzieś, mniej więcej to jest ten klif. A my jesteśmy w takim fajnym miejscu. Tutaj ludzie mają piknik. Bardzo fajnie to wygląda i teraz idziemy sobie tam spróbować zejść na dół. Zobaczymy co tam jest. Zgubiłam cię. Widziałem. Jesteśmy po zachodzie, wracamy do domku i jednak wracamy do Ubud. Mamy około 1,5 godzinki do 2 drogi. Mam nadzieję, że będzie szybko i dostępnie. No. Droga nie jest łatwa, ale w sumie dzięki temu nie ma zbyt dużej ilości ludzi na tych klifach. Więc spoko. Jesteśmy na stacji benzynowej i fajne jest to, że jest osobna kolejka do tankowania skuterów i osobna do samochodów. Do Ubud mamy jeszcze 29 km, około godzinki. Trochę było zakorkowane, więc mam nadzieję, że teraz będzie trochę luźniej. Wiesz Wojtek, co jest najlepsze? Że tych wszystkich ludzi, których sobie już wyprzedziłeś, będziesz musiał wyprzedzić jeszcze raz. Piękne. Uwielbiam to. Nie wiem, czy mnie słychać, ale muszę wam to powiedzieć, bo właśnie zatankowaliśmy skuter na stacji, gdzie 1 litr benzyny kosztuje 1000 rupii. To jest nic, to są kluczowe sprawy. Dochodzi 6:20. Lecimy do Urzędu Imigracyjnego na drugą wizytę, żeby zrobili nam fotkę i pobrali odciski palców. Mamy nadzieję, że uda nam się to szybko załatwić i szybko też wrócić, bo nie mamy zbytnio czasu dzisiaj ani chęci na jakiekolwiek spędzanie czasu w okolicy Denpasar. W ogóle dzisiaj jest tak
Cudowna pogoda. Patrzcie na te poranne słonko. Fajnie to wygląda. No i wchodzimy, proszę Państwa. Zrobiliśmy sobie po herbacie jaśminowej. Jest bardzo smaczna. Teraz gdzieś jest numerek 15, my mamy 63-64, więc jeszcze trochę czasu sobie tu posiedzimy. Siedzimy pod migracyjnym, czekając na swoją kolej. Dzisiaj to będzie chyba najdłuższy czas oczekiwania, jaki musimy w ogóle spędzić spośród tych 3 dni. Pewnie odbiór paszportu pójdzie gładko, tak samo jak załatwienie wszelkich papierów. Jest ładna pogoda, jest dosyć miło i przyjemnie. Też chcielibyśmy załatwić to jak najszybciej i móc wrócić do domu. Trochę popracować, trochę odpocząć, zjeść coś. Dzisiaj przyszedł czwartek, więc mamy 3. i ostatnią wizytę w urzędzie. Właśnie się zbieramy. Mieliśmy też się przejść na targu, żeby kupić trochę ciuchów. No. A niestety pada deszcz, więc będziemy musieli jechać do urzędu w deszczu, bo nie ma innego wyjścia, bo trochę nam się śpieszy. Też mam nadzieję, że przestanie padać, bo to jest trochę niekomfortowe, bo będziemy cali mokrzy i będziemy musieli wracać. Więc fajnie. O, jeszcze nasz widoczek. Dobra, żegnamy się z tym miejscem, jesteśmy tutaj po raz ostatni, dostaliśmy wizy, dostaliśmy paszporty, zajęło nam to około 20 minut. A więc mała aktualizacja co do wizyty imigracyjnej, poszło bardzo szybko i bardzo sprawnie, w sumie w miarę nawet szybko dojechaliśmy i tak samo wróciliśmy. Całość w środku trwała około 15 do 20 minut maksymalnie. Szło się do tego samego okienka co poprzednio, dawało się tą kartkę, którą otrzymaliśmy wcześniej. No i czekaliśmy po prostu w poczekalni na to, aż wywołają nasze nazwiska. Trzeba było potwierdzić, że to jest nasz paszport, podpisać się, no i tyle. I zamówiliśmy jedzenie po drodze i właśnie idę je odebrać. Będziemy jeść sobie nasi goreng special po raz ostatni u naszej ulubionej pani. To jest tylko godzina 15. Środek Ubud. Tak wygląda nasze ulubione miejsce do jedzenia. Jedzenie odebrane. Dzisiaj skuter oddajemy. Właściciele przyjadą sobie sami odebrać. Idziemy na jedzonko. Nasz mały burdel, ale posprzątamy do dzisiaj. Mam jedzonko. Yes. Oddaliśmy przed chwilą skuter. W zasadzie to właściciele przyjechali tutaj go odebrać od nas. I jesteśmy w trakcie pakowania swoich plecaków, bo jutro rano z Ubud lecimy do Amed, do wioski rybackiej, która znajduje się na wschodniej części wyspy, gdzie w zasadzie planujemy pobyć tylko 1 dzień, zostawić swoje bagaże i na całe święta, myślę, że z tydzień czasu to nam wyjdzie,
planujemy spędzić na sąsiedniej wyspie Lombok. No i na Lombok planujemy popłynąć promem. Podobno jest to długa droga, bo czytałam, że może ona zająć 3 godziny, a może zająć też 8. Zamierzamy spędzić fajnie czas i do zobaczenia. To opuszczamy to miejsce i lecimy dalej, tym razem na wschód. Jeszcze Wam pokażę, jak to wyglądało. Belek, prysznic, taras. Dotarliśmy właśnie do naszego nowego miejsca i w sumie zapomnieliśmy, jak wygląda to mieszkanie, bo widzieliśmy je tak tylko na szybko i zdecydowaliśmy się dzień później, że bierzemy je, nie oglądając go tak dokładnie, więc wchodzimy. Robimy pierwsze wejście razem z Wami. Chyba tylko jedna strona się otwiera? Chyba to. Wygodne, duże łóżko, moskitiera, klimatyzacja. Tutaj jest kran, biurko, żeby było gdzie pracować. Obraz z falką kogutów. Obraz z falką kogutów. Łazienka. W sumie nawet fajny klimat ma ta łazienka. No i tak, mamy ciepłą wodę i zimną wodę z takiej beczki, wiadra, że możemy sobie tu nalać. No i standardowo toaleta, bidetka, czyli podmyjka. No i tutaj mamy otwartą przestrzeń, więc musimy pamiętać, żeby zamykać te drzwi, żeby po prostu komary nam nie leciały. Chociaż właściciel mówił, że komarów podobno tutaj nie ma. I właśnie jak nam chciał sprzedać to mieszkanie, to twierdził, że wszędzie w okolicy są komary, ale tutaj w jego bungalowach nie ma komarów. Idziemy po raz pierwszy na naszą plażę. Sprawdzamy, jak to wygląda. No i jesteśmy. Fajnie, miło. Mamy leżaczki. Co prawda są tu łódki, ale plaża jest czysta. Wjeżdżamy na tydzień czasu na święta i właśnie jesteśmy w trakcie pakowania. No i robię właśnie selekcję, co powinniśmy zabrać, co jest nam potrzebne, co nie i chcemy wziąć jak najmniej rzeczy. Mamy tylko jeden plecak i ewentualnie środek sutera, żeby wypchać sobie. Więc zobaczymy i pokażę Wam, jak to wygląda po. Na razie jest kiepsko. W sensie wygląda to strasznie, ale jest mało tych rzeczy.